Dobra, oficjalnie witam Was serdecznie, 20 czerwca 2024, godzina 20:30. Dawid Borców z tej strony, z kanału Świadomi Traderzy. Pamiętajcie oczywiście, wszystko co przekazuję w ramach tych treści ma charakter jedynie edukacyjny i nie są to porady inwestycyjne. Zaczynając może, jeśli chodzi o złoto, tak, czy od początku tej mojej listy standardowo, tak jak to zwykle robimy, może, chociaż nie, wrócę się może na godzinówkę. Niech będzie na razie godzinówka. Mówiliśmy sobie w dniu wczorajszym, tak trochę bardziej wewnętrznie w grupie na szkoleniu, o tym potencjalnym setupie, który się nam tworzy na złocie, bo zwróćcie uwagę, mieliśmy tutaj potencjalny trójkąt. Cena się nam dosyć mocno właśnie w trakcie tego ruchu bocznego konsolidowała i można powiedzieć, że wystąpiła tutaj klasyka gatunku niemalże. Z racji tego, że mieliśmy formację trójkąta wybitą górą na wolumenie popytowym, co tutaj jest bardzo ważne, a następnie zwrócił uwagę retest od góry tego trójkąta, więc no sytuacja, która się zdarza w okolicy 60 kilku procentach. W przypadku rzeczywiście mamy retest tej poprzedniej formacji i finalnie wychodzimy górą. Przypomnę, górą wychodzimy do tego układu harmonicznego. Może na szybko go jeszcze rozrysuję, żeby go uformować, bo to jest setup, który sobie oczywiście mówiliśmy, więc tutaj nie ma nic nowego. De facto dzisiaj na grupie sobie jeszcze aktualizowaliśmy, jak to wyjście tutaj z tego trójkąta górą nastąpiło. Więc ten układ harmoniczny jak najbardziej teraz nam się wypełnia. Z tym, że, tylko że, właśnie to pozwolę sobie dołożyć. Tylko że zwróćcie uwagę, co się tam dzieje na wolumenach. Na razie oczywiście pojawia nam się jakaś dywergencja na wolumenie popytowym. Niemniej, jak sobie zerkniemy jeszcze na niższe wolumeny, bo warto sobie sprawdzać z wielu interwałów, to zwróćcie uwagę, tu już tego potwierdzenia nie mamy. I tu może być taka sytuacja i to jest taki setup dosyć prawdopodobny, że ten poziom, tutaj te okolice będą nadbijane. A gdzie będą, dokąd będą nadbijane? Jeśli sobie naniesiemy siatkę Fibonacciego na cały ten nasz impuls, to zwróćcie uwagę, jeszcze jest przed nami ostatnie mierzenie 8,86. I tu najprawdopodobniej jest nasz najbliższy przystanek. Więc jeśli będziemy utrzymywać na większości interwałów dywergencję, bo zwróćcie uwagę, na godzinówce to było widać, na 30 minutach również i tylko na M15, tak na niższych interwałach, ta dywergencja chwilowo nam się nie pojawiała. Niemniej, jeśli nawet na tych niższych interwałach ona nam się pojawi, to będzie całkiem fajne miejsce do tego, żeby swoją drugą pozycję w tym miejscu przygotować. Idąc dalej do ropy. O ropie sobie też w dniu wczorajszym, czy może przedwczorajszym, już nie pamiętam, mówiliśmy sobie, że dobrze już pamiętam, mówiliśmy sobie o tym 61,8, bo tu 50 tak naprawdę praktycznie w ogóle nie zareagowała, z racji tego, że zwróćcie uwagę, jak mocne wolumeny popytowe na razie mamy na ropie. Powiedzieliśmy sobie o potencjalnych setupach do wejścia na korekcie pędzącej. Przypomnę, chodzi dokładnie o te zasięgi korekty, którą mieliśmy wcześniej i w obecnej sytuacji też powiedziałem, że gdyby był setup korekcyjny, no to możliwość podłączenia się jeszcze pod ten ruch właśnie do małego FI będzie na potencjalnej korekcie prostej. Nie wydarzyło się to, nie mieliśmy wejścia, nie mieliśmy entry, niemniej setup jest dalej aktualny z racji tego, że po reakcji z 61,8 jest dosyć prawdopodobne, że właśnie to jako nasz najmocniejszy opór wywoła nam nieco większy ruch, właśnie taki nieco większy ruch, w ramach którego najbliższym wsparciem staje się dla nas właśnie poziom wynikający z korekty pędzącej. To są mniej więcej właśnie te rejony, okolice 79,86. Ropa dalej popytowo wygląda, także na ten moment jest szansa, że po tym ruchu ewentualnie dalej wyjdziemy górą, ale to sobie pewnie już na początku tygodnia będziemy aktualizować na bieżąco. Idziemy dalej do USD-PLN. Tutaj też się niewiele nam zmienia. Mówiliśmy sobie też również o tym setupie na korekcie pędzącej, bo zwróćcie uwagę, jak to wcześniej bardzo ładnie zadziałało. Tu mamy zasięg korekty, tutaj mamy powtórzony zasięg korekty i co obserwujemy? Obserwujemy, że dalej, zwróćcie uwagę, mamy mocne wolumeny podażowe i ten zasięg korekty pędzącej, który mamy, również w obecnej sytuacji działa i on dalej najprawdopodobniej będzie nas trzymał. To, co jest kluczowe na USD-PLN, jest to jedno z tych aktywów, które bardzo lubi 61,8, więc to jest taki poziom, do którego najprawdopodobniej będziemy teraz dalej dążyć. Także zwróćcie uwagę, setup praktycznie można powiedzieć na już. Także droga do okolic 3,97-79 i tu mamy również biegunowość w tym miejscu. Idziemy dalej. Euro-PLN. Tu sobie wyznaczyliśmy, zwróćcie uwagę, mieliśmy bardzo ładną dywergencję na wolumenie podażowym. To już z takiego troszkę niższego interwału, to oczywiście M30, może jeszcze nie M5 i M15, ale M30 i dosyć dobrze to było widoczne. I wyznaczyliśmy sobie potencjalny setup do wejścia. Bardzo mocny klaster, bo tu mamy tak zwanego POKA, czyli pomiar ostatniej korekty, duże FI, mamy tutaj również 61,8, które w tym samym miejscu się znajduje, no ale niestety nie doszliśmy do tego entry, a szkoda, bo całkiem dobrze to wyglądało. Niemniej wiadomo, lepiej nie wejść w pozycję niż stracić. Oczywiście nie doszliśmy do entry, zaczyna nam się pojawiać wolumen popytowy, więc tu
Dosyć ciekawa sytuacja, bo szukamy okazji do potencjalnego podłączenia się właśnie w ten setup, który może się nam tutaj tworzyć. I też zaobserwujcie, w jakich korektach się tutaj nam rynek zamyka, tak? Także bierzemy pod uwagę zasięg pierwszej korekty, mamy tutaj zasięg drugiej korekty, zamykamy się w tych samych zasięgach korekty i jeśli będzie tutaj okazja, to zwróćcie uwagę, mamy tutaj potencjalną jeszcze formację korekty prostej, czyli mamy falę A, mamy falę B i mamy falę C. Więc jeśli będzie nam się tutaj wypełniała korekta prosta, no to będzie to potencjalna okazja właśnie do tego, żeby zająć swoje miejsce w okolicy już właśnie 61,8. Czyli bardzo często 61,8 jest po prostu takim pierwszym przystankiem jako ten finał fali drugiej, tak? Fali drugiej Elliotowskiej, o której w tym przypadku mówię. Także że gdybyśmy w te rejony dochodzili, to jest szansa podłączyć się jeszcze pod pozycje długie. Jeśli chodzi o Nasdaqa, Nasdaq dosyć ciekawie się zachował, ale to prawdopodobnie po dzisiejszych danych, bo zwróćcie uwagę, mówiliśmy sobie ostatnio o tych zasięgach, o tym ostatnim zasięgu z korekty pędzącej. Powiedzieliśmy sobie, że on prawdopodobnie będzie miał odniesienie tutaj, z racji tego, że bardzo ładnie utrzymują się dosyć mocne wolumeny popytowe. Niemniej, mimo tak mocnych wolumenów popytowych, prawdopodobnie przy dzisiejszych danych właśnie wylecieliśmy w dół, ale też nie polecieliśmy na poziomy, które nie są, które byłyby przypadkowe. Zaobserwujcie, że jeśli naniesiemy sobie siatkę Fibonacciego, to doszliśmy do poziomów, o których bardzo często mówię, że jeśli pęka nam poziom wynikający z korekty pędzącej, najczęściej, najprawdopodobniej lecimy w okolice 61,8 Fibo, tak? I to się bardzo ładnie tutaj sprawdziło i dokładnie ten setup tutaj widzimy. Ciekawostka taka, tutaj raczej nie będzie jakiegoś dużego rozwinięcia na tym setupie. Tu najprawdopodobniej zobaczymy za chwilę formację harmoniczną, czyli dokładnie rzecz biorąc układ harmoniczny Gartleya, czyli te kolejne poziomy wewnętrzne właśnie w okolicy 78,6 będą dla nas kluczowe. Zwróćmy uwagę też właśnie na ten, jak ten poziom tutaj wcześniej działał pod kątem biegunowości. Także bardzo ładne wsparcie, jeśli chodzi o Nasdaqa. Jeśli chodzi o Natgas, tutaj też nie, tak samo jak bodajże chyba Europele, nie wcześniej zerkaliśmy, no nie doszliśmy do entry. Jeśli chodzi o Natgas, inaczej, gdyby chodziło o ropę, powiedziałbym, że 50 jak najbardziej to jest fajne miejsce do tego, żeby ten przystanek tutaj zrobić cenowy. Niemniej Natgas raczej częściej atakuje 61,8, więc ta statystyka no w tym przypadku nie pokazała tutaj ta statystyka nie pokazała tutaj skuteczności tym razem. Niemniej jak najbardziej kierunek dobry obraliśmy, że stąd najprawdopodobniej zobaczymy, że z tych okolic zobaczymy reakcję podażową. Dobra, usuwam te nasze mierzenia. I to, co będzie ciekawe, to będzie bardziej, lepiej widoczny będzie tutaj wolumen, interwał godzinny do tego, żeby rozeznać sobie sytuację, bo jak sobie zaobserwujemy, co nam się tutaj dzieje, to potencjalnie rozwija nam się układ harmoniczny wewnętrzny i tak samo jak w poprzednim przypadku układ harmoniczny Gartleya. Także rozrysujmy sobie jeszcze dokładnie X, A, punkt B następnie, idziemy dalej, jeszcze raz punkt B, punkt C i punkt D właśnie na mierzeniach wewnętrznych, to jest mierzenie okolice 2,70 i 2,68. Także realizacja na nadgazie właśnie do okolic harmonika. S&P ciężko trochę złapać pod kątem pozycji krótkich. Mamy oczywiście na razie zadziałał nam opór, bo mówiliśmy o tym 161,8, który się tutaj mieści, ale zwróćmy uwagę, no tak samo jak na Nasdaqu, dosyć mocne wolumeny popytowe tutaj mamy. Więc co ciekawe, na ten moment praktycznie setup nam się wypełnił na potencjalne wejście. Sprawdźmy tylko, czy jest już za późno na wejście, czy jeszcze nie. A mianowicie zwróćcie uwagę, w jakich też sekwencjach tutaj porusza się to aktywo. Mamy pierwszy zasięg korekty, mamy tutaj tutaj nawet jeszcze nie powtórzyliśmy tego zasięgu korekty, no to przepraszam, to mamy setup potencjalny do tego, żeby ewentualnie swoją pozycję tutaj przygotować. Dokładamy sobie jeszcze siatkę Fibonacciego na tak zwanego naszego poka i mamy dwa poziomy. Pierwszym poziomem oczywiście poziom wynikający z korekty pędzącej, no tak dokładnie, żeby się tutaj uformowało, jest. Pierwszy poziom wynikający z korekty pędzącej, czyli okolice 5444, drugi poziom 5440. Także tak to wygląda. Zwróćcie uwagę również na wolumeny na wyższym interwale, co też również potwierdzało nam się z niższych interwałów, bardzo mocno popytowe. Także potencjalny setup mamy. Idąc do ETK jeszcze, euro-dolar, mocno podażowo, euro-dolar, chociaż może na 30 minutówce sobie odpalmy tutaj, bo na niższych interwałach będzie to jeszcze lepiej widoczne. O właśnie, mamy setup podażowy dalej, co prawda pojawia nam się tutaj dywergencja na wolumenie podażowym, niemniej dalej prawdopodobnie jeszcze na południe ruchu zobaczymy. Więc rozkładamy sobie siatkę Fibonacciego na cały nasz ruch, dokładamy sobie mierzenie ostatniej fali i patrzymy na poziom A. Właściwie to nawet mamy go zaliczonego. Zwróćcie uwagę, właśnie dokładnie chodziło mi o ten klaster, czyli klaster związany z tak zwanym złotym środkiem Fibonacciego. Może tu być rozwinięcie
zamknięcie, bo zwróćcie uwagę, że dalej popytu nie ma, więc popyt nam się nie uaktywnia, a dopóki nam się popyt nie uaktywnia, możliwe jest pojawienie się jeszcze głębokiego takiego setupu, który opiewa właśnie o ostatnie mierzenie wewnętrzne, czyli 886. To jest układ harmoniczny nietoperza, czyli tak zwany bullish bat. Idąc dalej, jeśli chodzi o Nasdaqa, Nasdaq prawdopodobnie, to co się aktualnie dzieje, to jest tylko i wyłącznie korekta przed nową falą spadkową. Dlaczego tak można założyć? A mianowicie zwróćcie uwagę, w ramach całej tej fali spadkowej, która się tutaj nam wydarzyła, zwróćcie uwagę, jak mocne wolumeny podażowe mieliśmy. A w obecnym ruchu wzrostowym, od praktycznie dołka tej można powiedzieć korekty do tego spadku, zwróćcie uwagę, jak niewielkie te wolumeny popytowe tutaj są. Więc można twierdzić, że prawdopodobnie to jest tylko i wyłącznie właśnie ruch korekcyjny. Jak możemy go zmierzyć? Możemy to zrobić tak naprawdę na dwa sposoby. W pierwszej kolejności poszukając finału korekty prostej, która się nam tutaj wypełnia i już potencjalny finał jej widzimy. Zwróćcie uwagę, to są okolice 18314, bardzo ładną biegunowość tutaj też w tych rejonach mamy i dokładając sobie jeszcze siatkę Fibonacciego na tak zwanego naszego POKA, czyli pomiar ostatniej korekty. I zwróćcie uwagę, wszystko jest w jednym miejscu. 18309, 18314, bardzo, bardzo mocna strefa podażowa. Zaznaczmy ją jeszcze strzałką. Także DAX, myślę, że DAX jutro będzie wyglądał dosyć ciekawie. Idąc do pszenicy, tu ciężki setup i też sobie ostatnio o tym mówiliśmy. Przy tak mocnych wolumenach podażowych mówiliśmy sobie o tym, że 61,8 jest ciężkie do złapania z racji tego, że tak zwane właśnie te knoty świec, próba łapania na knotach jakichkolwiek dołków przy tak mocnych wolumenach podażowych jest bardzo ciężkim wyzwaniem i to się dalej nam tutaj utrzymuje. Także możliwe, że będzie nam się pokazywała dalej dywergencja na wolumenie podażowym, ale na razie jest jeszcze bardzo mało widoczne, a te wartości są zbyt duże, żeby próbować coś długiego bezpiecznie łapać. Także możliwe, że jeszcze zobaczymy ostatni poziom wewnętrzny, czyli 8,86. Na razie oczywiście dwa jeszcze są tutaj do obserwacji. Funt do dolara. Co nam się tutaj wypełnia na funcie do dolara? Może zerknijmy sobie na niższy interwał. Czy rzeczywiście będziemy tutaj widzieli dalsze wolumeny podażowe? Tak, M30, godzinówka, M15, czy również? Też widzimy na razie kierunek południowy. Sprawdźmy, gdzie tak naprawdę możemy szukać potencjalnego dołączenia się do tego trendu. Gdzie my się tak naprawdę teraz zatrzymaliśmy? Tak, staram się zweryfikować, czy coś po formacjach świecowych, ale na razie tego nie widać. Tu mielibyśmy potencjalny poziom, gdybyśmy do niego dochodzili z całego tego impulsu na M15. Tu mielibyśmy również 50. Tak, po części jest setup, który byśmy mieli, tylko możliwe, że dopiero jego fragment się nam wypełnia. O jakim fragmencie mowa? Bardzo często tego typu korekty, które nam się wypełniają, są korektami albo właśnie na korekcie pędzącej, albo na korekcie prostej, więc jest szansa, że tutaj również utworzy nam się setup na korekcie prostej. Na razie oczywiście jeszcze jest to słabe widoczne, bo potencjalnie mamy jedną falę dopiero, która się nam uformowała, więc jeśli rzeczywiście tworzy nam się fala B i następnie w następstwie właśnie tej fali B utworzy się nam fala C, będzie tutaj do zweryfikowania całkiem dobry setup na korekcie do załapania się do kolejnej fali spadkowej. Na razie za wcześnie, żeby o tym jeszcze dokładnie rozmawiać. Jeśli chodzi o srebro, też nasz ostatni setup widzę, że tutaj stoi i tutaj przypomnę, nie zmienia się nam za wiele z racji tego, że patrzymy po prostu na mierzenie z korekty Claytonowskiej, czyli to jest to mierzenie ostatniej fali w impulsie plus 61,8 właśnie z całego impulsu. Także 31,24 oraz 31,05 pozostają tutaj bez większych zmian. Sprawdźmy jeszcze, jak to wygląda wolumenowo, na troszkę niższych interwałach i dalej mamy tutaj popyt. Jeśli będzie nam się utrzymywała dywergencja, potencjalnie rzeczywiście będzie to pełna zgodność do tego, żeby swoje pozycje tutaj ustawiać. Bitcoina będziemy omawiać za chwilkę na spotkaniu z krypto. Funt do jena. Funt do jena też nam się wypełnił. Bardzo ładnie, ale zwróćcie uwagę, mamy pierwsze uderzenie, mamy drugie, mamy trzecie, więc pamiętamy o tej tak zwanej statystyce Fibonacciego, albo statystyce na poziomach Fibonacciego. A mianowicie, jeśli dany poziom jest 3, 4 czy 5-krotnie testowany, automatycznie jego siła, jego moc po prostu słabnie i jest duża szansa na to, że dany poziom zostanie wybity. A jeśli zostanie wybity, najprawdopodobniej kierujemy się na mierzenia zewnętrzne, czyli z obecnej sytuacji ten poziom, o którym sobie wskazywaliśmy, zostanie już historią, czyli przed nami wtedy poziomy 127,2 oraz 161,8, czyli dwa poziomy zewnętrzne.
Idziemy dalej. Euro-jen. Euro-jen bardzo podobnie jak funt do jena też nam wypełnił właśnie setup, tylko że zwróć uwagę, bardzo podobna sytuacja, bardzo mocne wolumeny popytowe na razie się nam utrzymują. Tutaj może nie do końca jeszcze sobie będziemy mówić o poziomach zewnętrznych, bo do tego trochę daleko. Niemniej najpierw cena ma do przetestowania właśnie ostatni poziom wewnętrzny, czyli 8,86. Jeśli jeszcze sobie poprowadzimy siatkę Fibonacciego na naszą ostatnią falę, czy na tego naszego tak zwanego właśnie poka, to również w tych rejonach mamy jego finał. Także jeśli chodzi o euro-jena, okolice 170,54. I to tyle, jeśli chodzi o moją listę propozycji. Cześć Wam, witajcie. Czy te ostatnie 3 zielone świece coś nie oznaczają? H1 Gold. H1 Gold. 3 ostatnie zielone świece. O tych mówisz? No, tak jak mówiłem, prawdopodobnie, bo bardzo często, tu mamy wypełniony układ harmoniczny, już nie będę go jeszcze raz rysował, ale często zdarza się tak, że jeśli układ harmoniczny właśnie z punktem D kończy nam się na 7,86, mimo to dalej pojawia nam się wolumen popytowy, bo on wciąż jest nam tutaj widoczny, to lecimy do ostatniego poziomu wewnętrznego, czyli 8,86. To jest częsty schemat, który występuje właśnie na tych układach, szczególnie w ostatnim czasie. To kiedyś rzadziej występowało, aktualnie te układy się właśnie rozszerzają do tego ostatniego mierzenia wewnętrznego. Oj, przepraszam, nie to chciałem. A można prosić o analizę euro-dolara? Robiliśmy oczywiście. Silver było. Zerkniesz na silver, interwał niski. Jasne, że tak. Silver, interwał niski. M15. Ale tu pewnie to samo będziemy mieć, więc jeszcze będziemy wypełniać ten setup tutaj wyżej. Te poziomy potencjalne są przed nami, ale zwróć uwagę, w jaki sposób idealnie byłoby się podłączyć jeszcze pod ten ruch, gdyby to się nam oczywiście udało, tak? To była ciekawa okazja z racji tego, że był bardzo ładny ruch trójfalowy, czyli mieliśmy falę A, falę B i falę C. Bardzo ładnie się to ułożyło, piękna korekta prosta. Tu w tym przypadku zwróć uwagę, gdzie się zatrzymaliśmy. Mieliśmy bardzo ładną biegunowość, tak? Ciężko grać na setup tylko z samej biegunowości, niemniej właśnie przy mocnych trendach, jeśli mamy tak mocne wolumeny skumulowane, no tak najbardziej jest to też potencjalnym setupem do rozegrania. W obecnej sytuacji co najmniej powtórzenie tej ostatniej korekty lub najlepiej, gdybyśmy się zamknęli w ramach korekty pędzącej i jeszcze, gdyby się tu nam rozwinęła, korekta nieregularna, bo jest taka możliwość, tak mamy nadbity ten ostatni szczyt, więc byłoby fala A, fala B i fala C do dołu korekty nieregularnej. Za wcześnie, żeby dokładnie szacować ten setup, zwróćcie uwagę, jeszcze nie widzimy wybicia tego ostatniego tutaj dołka, który mamy. Także na razie silver dalej nam pozostaje, ale setup na wejście chwilowo jest taki nie do końca rozeznany. Dolar do jena, oczywiście, że tak. USDJPY, okno wykresu, szablony. Dobra, co się dzieje na dolarze do jena? Zacznijmy sobie od H4, bo no widzę, że na H1 bardzo mocne wolumeny popytowe mamy, na H4 również, więc tu będzie się prawdopodobnie nam wszystko zgadzało. Dosyć mocno ponadbijane 61,8, ale formacja harmoniczna jak najbardziej jest tutaj zachowana. Sprawdźmy sobie, gdzie dokładnie. O, dobra, nawet widzimy, w jakich rejonach teraz reagujemy. Niemniej dokładnie sobie to zróbmy. O, właśnie w ten sposób będziemy sobie robić. Więc już widzimy, gdzie dokładnie reagujemy. Dokładamy sobie jeszcze siatkę na tak zwanego naszego poka. Dokładnie w ten sposób. I tu nam dochodzi finalny target. Także najważniejszy opór jest właśnie na tym klastrze. Okolice 159,27, 159,12. Też jak sobie narysujemy, mamy oczywiście tutaj formację harmoniczną. Punkty X, A, B i jeszcze raz punkt C i punkt D, właśnie w tych rejonach. Także tu mamy finał, tylko uwaga, bo dalej się utrzymują te wolumeny popytowe, także reakcja może być stąd niewielka. Kakao, dobra, lecimy w kakao, tu już widzę, że w egzotykę wręcz wchodzimy z kakao. Mam tutaj czy nie mam? Nie mam. Ctrl U. Kakao. Mamy, dobra. Pokaż symbol. Jest okno wykresu, szablony ogólne i przygotowane mamy. No jeśli chodzi o kakao, potencjalnie wypełniamy korektę prostą. To jest to całkiem przyjemnie widoczne. Jeszcze wejdźmy sobie tylko na wyższy interwał, na 4-godzinówkę. O, widzę, że też coś, stare mierzenie nam tutaj zostało. Usuńmy sobie, żeby nam nie śmieciło. Ale tak, potencjalnie korekta prosta będzie tutaj miała miejsce. I
tu aż chciałoby się powiedzieć, że tu będziemy mieć setup na korektę w korekcie. To jest taka dosyć rzadko spotykany setup korekcyjny, bo tu mamy korektę Claytonowską z wykorzystaniem geometrii Fibonacciego. Czyli tu też mamy równość fal, tylko że z fali kończącej ostatni impuls spadkowy. Więc to jest takie wsparcie, które nam dochodzi. Jak sobie zaobserwujecie jeszcze, mamy tutaj potencjalną falę A, mamy falę B i mamy falę C, która się nam tutaj rozrysowuje. Więc w ten sposób patrząc, możemy przyjąć, że właśnie będziemy mieć tutaj również korektę prostą. I zwróćcie uwagę, jak wszystko nam się zamyka praktycznie w jednym setupie. Okolice 8920, jeśli dobrze mówię, tak? Sprawdźmy sobie. 8920, 8843. Bardzo ładne wsparcie na kakao. Na szybko ropę, sam wykres. No dobra, sam wykres na szybko pokażę. To muszę chyba troszkę oddalić, bo tu wciąż mamy mocne wolumeny, zresztą też patrzyliśmy wcześniej na niższych interwałach, więc 61,8 zatrzymało nas na chwilę, ale tu dalej są setupy na wyjście górą. Tutaj podpowiedziałem taki setup na potencjalne załapanie się jeszcze pod ten trend wzrostowy, czyli gdyby wystąpiła nam tutaj korekta pędząca, no to jest jeszcze szansa na złapanie się i zagranie z trendem, bo wolumeny popytowe dalej są tu widoczne. A masz może wykres Wolf? No sprawdźmy sobie. Ctrl-U, Ctrl-V, Mistera, Wolf, nie mam niestety tutaj. Australijczyk, pokaż symbol, okno wykresu, szablon ogólny, dobra. Na Australijczyku, dobra, co nam się dzieje? Godzinówka, 30-minutówka. Tu Australijczyk może jeszcze nie z wolumenu pokazuje, ale w teorii mamy jeszcze miejsca na południe, z tego co widzę. O właśnie, tak, miejsca na południe jeszcze nieco mamy, ale to będzie potencjalna okazja do załapania się na pozycje długie. Zwróćcie uwagę, że otoczenie popytowe w ramach całego tego naszego ruchu wzrostowego było dosyć mocne, zielone. Aktualnie cały nasz ruch spadkowy jest na minimalnym wolumenie, dlatego nawet ciężko będzie mówić o tym, żeby złapać 61,8 zmierzenia całego impulsu, chociaż to byłoby najlepsze, tak? To byłby najlepszy setup, który tutaj mamy i najmocniejszy. Można nawet w obecnej sytuacji brać mierzenia ostatniej fali, czyli dokładnie w ten sposób. I tutaj też w tych okolicach, zwróćcie uwagę, mamy biegunowość, czyli to jest pierwszy poziom właśnie wynikający z 61,8 i drugi tutaj na najbliższym biegunie. Także też ciekawy setup, dopóki nie będziemy mieć mocnych, rosnących wolumenów podażowych, jak najbardziej setup jest do wzięcia pod uwagę. Europelen robiliśmy, Eurokanadyjczyk. Dobra. Ctrl-U. Pokaż symbol. Okno wykresu. Szablony i ogólne. Ale tu miejsce na południe jeszcze mamy. Najbliższe wsparcie, które mamy, to jest zmierzenie POKA 161,8, więc miejsce, gdzie dopiero możemy zareagować, albo gdzie najprawdopodobniej dopiero zareagujemy, 1,4647. Z tym, że jak sobie zerkniemy jeszcze 4-godzinówkę dla potwierdzenia, rozłożymy sobie siatkę Fibonacciego na cały impuls wzrostowy. O właśnie, to widzimy potencjalne, możliwe nawet utworzenie się układu harmonicznego, głębokiego dosyć, bo ten układ harmoniczny będzie wyglądał w sposób następujący. Mamy punkty X, A, B, następnie punkt C i punkt D do ostatniego mierzenia zewnętrznego. Tylko że zanim dojdziemy do tego ostatniego mierzenia zewnętrznego, właśnie może być tak, że zareagujemy na ten wcześniejszy klaster i po jakiejś niewielkiej reakcji zobaczymy dopiero finalne zejście do 886. To jest taki też częsty schemat, który się dzieje na rynku, także żeby nie było zdziwienia, że właśnie mniej więcej tak to może tutaj wyglądać. Dobra, słuchajcie, nie widzę kolejnych propozycji, także pamiętajcie standardowo, tak jak jeszcze będzie pewnie przez cały lipiec, albo przez część lipca, zobaczymy. Zapraszam w dniu jutrzejszym na godzinę 21 na szkolenie. Jutro jeszcze przez chwilkę sobie porobimy wolumen skumulowany, zresztą będziemy go robić już aż do końca tego naszego cyklu szkoleniowego. Niemniej dołożymy sobie już pierwszy z układów alternatywnych. Także zaczniemy sobie też rozmawiać, dokładać kolejne elementy do tego, co już umiemy, ku temu, żeby się właśnie lepiej czuć i być nieco bardziej doświadczonym na tym rynku. A na dzisiaj, jeśli dla osoby, które były na analizie rynków tradycyjnych, dziękuję Wam serdecznie i za 7 minut zaczynamy analizę rynków krypto. Dzięki jeszcze raz bardzo, trzymajcie się i cześć.